Polityka to nie tylko system polityczny, ale też ludzie i grupy, które podejmują realne decyzje i działania. Mogą być one zarówno budujące, nakierowane na współpracę, jak i manipulujące czy szantażujące. Jak rozumieć aktywność i pasywność ludzi w polityce? Do czego się ona sprowadza? Czy tylko do oddania głosu w wyborach? Czym jest, jaka jest istota sprawstwa politycznego? I czy postawę podmiotową można wyrażać również w braku chęci do działań sprawczych? Witam Państwa na debacie organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach projektu Miasto Dialogu. Miasto Dialogu jest to wieloletni projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Podejmujemy w nim refleksję nad wartością i jakością życia człowieka w mieście. Hasłem przewodnim jest zaproponowana przez Jana Pawła II idea miasta na miarę człowieka, która zakłada podporządkowanie struktur i działań miasta oczekiwaniom jego mieszkańców. Oznacza więc potrzebę tworzenia takiej przestrzeni, w której każdy będzie się czuł gospodarzem współodpowiedzialnym za swoje miasto, a nie tylko jego anonimową częścią. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, jestem współgospodarzem podcastu Międzymiastowo realizowanego przez Klub Jagielloński, a o podmiotowości politycznej właśnie oraz o sprawczości politycznej Polaków porozmawiam dzisiaj z panią profesor Sylwią Sysko-Romańczuk, polską ekonomistką, ekspertką do spraw zarządzania, nauczycielem akademickim, profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej oraz współautorką niedawno wydanej książki Umówmy się na Polskę, oraz z panem profesorem Sławomirem Sowińskim, polskim politologiem, doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, nauczycielem akademickim Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W naukach o polityce sprawstwo polityczne odnosi się zwykle do dwóch aspektów. Zewnętrzne sprawstwo polityczne to oznacza przekonanie na temat tego, czy system polityczny jest otwarty na wyrażanie przez obywateli potrzeby, stanowiska, ale to wewnętrzne sprawstwo polityczne, może dla nas dzisiaj ważniejsze w dyskusji, opisuje przekonanie obywateli odnośnie do tego, czy oni sami rozumieją procesy polityki toczące się wokół nich oraz czy w swoim przekonaniu oczywiście mają dyspozycje, mają umiejętności, ale też możliwości do tego, żeby podejmować partycypację i udział w polityce. I jesteśmy świeżo po dosyć dużym wydarzeniu, wydaje się, z obszaru sprawczości i podmiotowości politycznej. I odstawiając na chwilę teorię na bok, ale pewnie do niej jeszcze wrócimy, chciałbym Państwa zapytać o to, w jaki sposób taki marsz jak ten wczorajszy, który odbył się 4 czerwca w Warszawie, wpływają właśnie na podmiotowość, sprawczość Polaków i czy mają jakieś długoterminowe skutki dla tej podmiotowości. Pani profesor. Dziękuję bardzo. Kiedy patrzyłam na wczorajsze tłumy, nieważne czy jest ich 100 000, czy jest ich 500 000, bo jak zawsze w tej debacie ostatnimi laty to mamy dość poważne wyzwanie, żeby się policzyć, ale na pewno zdjęcia pokazywały, że te tłumy były znaczące i nawet gdyby tam było 5 osób, to już mówimy o pewnej określonej sprawczości, tym, że ludzie, że coś dla ludzi jest ważne, bo sprawczość reprezentuje co prawda nauki o zarządzaniu i w mojej dziedzinie nie mówimy o sprawczości, mówimy bardziej o sprawności działania, ale żeby mówić o sprawności działania, ważna jest ta podmiotowość i sprawczość, więc odnosząc się do wczorajszego wydarzenia, przypomniały mi się słowa Norwida, pisane do listu Michaliny Zdziekońskiej-Zalewskiej przed powstaniem styczniowym, kiedy pisał, że jesteśmy żadnym społeczeństwem, jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. I o ile można się odnosimy się tutaj do 2 kwestii, natomiast na pewno ta druga, że jesteśmy tym sztandarem narodowym, to Polakom tego nie można zarzucić, że nadal, jeśli chodzi o takie wydarzenia jak wczorajsze, jeśli chodzi o takie wydarzenia jak chociażby nowa tradycja, jaką jest marsz 6 stycznia, aktywizujący od wielu lat warszawiaków i nie tylko warszawiaków, bo Polaków w dużych miastach w całej Polsce,
Na pewno i marsze równości, i wszelkie te aktywności, które widzimy na naszych ulicach, pokazują jasno, że tak, my Polacy w kwestiach, które są dla nas ważne, wartościach, które są dla nas ważne, potrafimy się jednoczyć jak jeden wielki sztandar narodowy. I to na pewno. Panie profesorze? Ja myślę, że może inaczej. Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie wczorajszy marsz trochę tak bardziej obiektywnie sformułować, bo tego typu wydarzeń, tego typu marszów, prawda, mieliśmy całą masę i pewnie mieć jeszcze będziemy. I to myślę to pytanie jest jakby podwójne, prawda? Po pierwsze, na ile to jest wyraz podmiotowości tych, którzy tam brali w tym udział w marszu, czy w tego typu marszach biorą udział. I po drugie, na ile to jest wyraz pewnej sprawczości, tak? Ja bym jednak te dwie kategorie na wstępie odróżnił. Pewnie do tego będziemy jeszcze wracali, ale wydaje mi się, że tego typu marsze dobrze pokazują, że to nie są kategorie tożsame. Pani profesor zaczęła od poezji, więc ja też trochę się poczułem wywołany do tablicy i przypomniałem sobie słowa Miłosza: lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach, prawda? To jest takie pytanie, czy tego typu wydarzenia, tego typu marsze, no właśnie, to są takie kamienie, prawda, które mogą zmienić lawinę procesu politycznego, procesu społecznego, nie? Znaczy, co do tego drugiego, myślę, byłbym ostrożny w formułowaniu jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że sprawa jest jakby otwarta, nieprzesądzona i znamy historię tego typu marszów, prawda, które zmieniały bieg polityki, czasem bieg historii, prawda, czy tego typu wielkich wydarzeń, ale też znamy tego typu wielkie wydarzenia, po których spodziewaliśmy się jakichś istotnych, głębokich zmian. Pamiętamy, prawda, takie wielkie, można powiedzieć, narodowe rekolekcje, poruszenie choćby związane ze śmiercią Jana Pawła II, prawda? I wtedy spodziewaliśmy się, że to wprawdzie nie były może marsze tak sensu stricto, ale to były to było takie wielkie publiczne poruszenie, które jednak nie przełożyło się na jakąś, tak się przynajmniej to wydaje, wprost, prawda, na jakąś zmianę polityczną. Więc ja bym powiedział krótko tak. Niewątpliwie tego typu wydarzenia, jak wielkie marsze, są wyrazem, manifestacją podmiotowości, prawda? Podmiotowości, możemy potem podyskutować, czym jest podmiotowość, a nawet poszedł krok dalej, tożsamości, prawda? W ten sposób ci ludzie wyrazili, zademonstrowali swoją podmiotowość i tożsamość. Co do sprawczości, to wiele teraz oczywiście zależy od różnego rodzaju uwarunkowań właśnie politycznych. W tych dniach się będzie, mówiąc krótko, rozgrywało jakby na przykład na ile politycy w jaki sposób będą chcieli, mogli, potrafili wykorzystać to, co wczoraj zobaczyli i usłyszeli. Reasumując, niewątpliwie tego typu marsze są jakąś, bym powiedział, taką esencją czy istotną może warstwą demokracji w sensie symbolicznym, w sensie też psychologicznym, w sensie tożsamościowym. Natomiast nie muszą być takimi czynnikami sprawczymi w sensie czy to decyzji politycznych, czy budowania ustroju politycznego. W takim razie dopytam, gdzie są te takie największe wyzwania z perspektywy polityków, mówiąc stricte o wczorajszym marszu, ale też z perspektywy tych wszystkich inicjatorów, tych innych wydarzeń, o których już Państwo wspomnieli, że to się, mówiąc kolokwialnie, rozejdzie po kościach? Znaczy ja myślę, że to są dwie takie kwestie, które dla nas były ważne, kiedy pracowaliśmy nad książką, której tu mam przy sobie dostępny e-book. Książka Umówmy się na Polskę i w tej książce rozważamy takie dwie duże kwestie. Pierwsza dotyczy zarządzania różnorodnością, a druga dotyczy równoważenia dialogu i dyskusji. I to jest ważne. Bardzo często te dwa pojęcia stosujemy je zamiennie, natomiast różnica jest kolosalna i tą różnicę pokazujemy właśnie w książce. Książka jest wynikiem, troszeczkę może jeśli mogę, tu chwilę tylko zaznaczę, że książka jest wynikiem współpracy ponad 130 ekspertów od prawa do lewa, od ludzi o bardzo konserwatywnych poglądach, ludzi o bardzo
lewackich poglądach i ludzi o bardzo liberalnych poglądach. I pomiędzy jest oczywiście cała sfera tych wartości, które są wartościami mieszanymi. I widząc, razem zgodziliśmy się co do tego, że ta polaryzacja idei, która dzisiaj następuje, a która przekłada się właśnie na tą podmiotowość i sprawczość bardzo mocno i wyraża się w bardzo różnych formach, jakby chociażby wczorajsze wydarzenie, to ta polaryzacja ma tak wysoki poziom konfliktu aktualnie i emocji społecznych, że ona nam właśnie potwierdza niestety tą diagnozę Norwida, że Polacy to jeden wielki sztandar narodowy. A jak rozumiem dobrze pana profesora? Pan profesor pyta o tą drugą stronę, czyli to, co skrytykował Norwid, czyli powiedział to, że Polacy to żaden obywatel, nie? To jest żadne społeczeństwo, bo kiedy mówimy o podmiotowości, o sprawczości, o takiej sprawności działania. Pan profesor właśnie odwołuje się też do czegoś, co nazywamy takim outcome-based policy, czyli są te rezultaty. Skąd wiemy, że ta sprawczość jest, bo powinny być do tego jakieś rezultaty. Więc dwie rzeczy, to zarządzanie różnorodnością i równoważenie dialogu. Ale zanim tutaj z przyjemnością usłyszę pana profesora zdanie, to chciałam powiedzieć, że w 2017 roku pan profesor Zagórski wydał taką bardzo ciekawą książkę Doktryna Polaków. I w tej książce czytamy, że w kwestiach dotyczących, jakie wartości są priorytetowe w naszym codziennym życiu, to my właśnie obywatele bardzo się różnimy, nie? I że te różnice nie znikną, bo po już drugiej kadencji rządów prawicy widzimy, że też i nie zmusi się katolika, lewaka, liberała siłą, aby oni wyrzekli się tych swoich wyobrażeń, jak chcą i jaki model życia jest dla nich najlepszy. I że na pewno wartości nie można narzucić, a już szczególnie Polakom. Natomiast na pewno Polakom można je zaproponować i to jest ten argument taki empiryczny. I to obywatele, którzy realizują w życiu właśnie te ideały dobrego życia, tworzą tą zróżnicowaną naszą polską wspólnotę i ta wspólnota ma żyć dialogiem o tym, jaki model dobrego życia przyczynia się faktycznie do dobra wspólnego. I współcześnie te dyskusje polityczne Polek i Polaków, one są zdominowane przez trzy tradycje. Tradycje właśnie lewicy, liberałów i konserwatystów. To są trzy takie rzeczywistości, które różnicują taką debatę w social media między Polkami i Polakami. A to są trzy odmienne tradycje, nie tylko moralne, nie tylko chodzi tu o wartości, ale to są trzy odmienne sposoby konstruowania takiej racjonalnej narracji i odmienne sposoby rozumienia tej narracji. I ta odrębność tych tradycji, czyli to budowanie buduje własną racjonalność i ona dzisiaj prowadzi nas niestety do relatywizmu, tak? Bo nas nauczono w edukacji, że różnice są złe. I że jeśli chcemy robić coś wspólnie, to najpierw powinniśmy mieć wspólny mianownik. I jak się zgodzimy co do wspólnego mianownika, który zwykle jest określony na jakimś dolnym pułapie, to wtedy możemy coś budować wspólnie. I problem polega na tym, że wyglądamy trochę jak taki tort, taki pozytywistyczno właśnie pragmatyczny społeczeństwo demokratyczne. To jest taki tort, który ma kilka warstw i one są wszystkie podporządkowane głównemu smakowi. Na koniec dnia nikomu te warstwy nie smakują. I wracając właśnie do tej tradycji, ważne dla Polaków jest w tej tradycji nie to, czy one są idealne, ale to, czy one są autentyczne. I teraz chodzi o to, żeby być autentycznym na maksa, konserwatystą, lewakiem, liberałem. I co to oznacza? Oznacza to w tej dzisiejszej debacie, tak jak to obserwowaliśmy, taką niewspółmierność i taką nieprzetłumaczalność stanowisk. Trochę powiedziałabym, jak w biznesie mówimy o silosach. I zastanawialiśmy się, czy może mimo wszystko te silosy mogą być przezwyciężone w racjonalnej debacie. I w naszej książce to, do czego się zgodziliśmy, której hasło główne brzmi zgoda, kropka, jesteśmy różni, proponujemy taką filozofię myślenia o państwie, w której zmieniamy
tak kontekst instytucjonalny, w taki sposób wymieniamy tą różnorodność, żebyśmy mogli powiedzieć, że każdy z nas może być autentyczny. I w tej naszej propozycji pokazujemy, że w tej różnorodności, w drugiej części tej książki, budujemy właśnie taką narrację 5 województw, w których jedno jest lewackie, drugie jest liberalne, trzecie konserwatywne, czwarte chadeckie i 5 progresywne. Pokazujemy te taką różnorodność wartości, która determinuje nam bardzo mocno polityki publiczne. I jak się okazuje, w ramach tych tradycji, czyli mówimy tu o pewnych tradycjach, i w ramach tych tradycji te polityki publiczne też się różnią, że sami mieszkańcy poszczególnych województw też mają różne propozycje co do tego, w jaki sposób mają być na przykład zorganizowane gimnazja, sieci szkolne. Bo cała ta debata, którą toczyliśmy na przykład, jeśli chodzi o gimnazja, sprowadzała się do tego, że tak naprawdę po stronie progresywnej argument o pójściu do utrzymaniu gimnazjów był argumentem za pewną racjonalnością dotyczącą tego, że chcielibyśmy mieć, żeby nasze dzieci poszły do gimnazjum. One zwykle były umiejscowane w miastach, więc żeby miały tą szansę na lepszą edukację, żeby miały szansę na zderzenie się z odmiennymi poglądami, żeby mogły kształtować swój krytycyzm i taką otwartość na odmienność. Natomiast strona konserwatywna chciała, widząc ten trend pójścia w miasta, natomiast jakby ogołacania z ludności mniejszych miejscowości i wsi, chciała zachować we wspólnocie, bo bardzo ważną wartością dla konserwatystów jest nie tylko rodzina, ale rodzina jest posadowiona we wspólnocie, więc społeczeństwo jest wspólnotą. Więc utrzymanie jeszcze o 2 lata dłużej dzieci w tej wspólnocie powoduje, że są szanse na to, że będą chciały w tej wspólnocie pozostać. Więc jakby odpowiadając tutaj w pierwszym argumencie, to właśnie ta różnorodność wartości jest tym aspektem i zarządzanie tą różnorodnością jest potężnym dzisiaj wyzwaniem nie tylko dla Polski, tak? Nie tylko dla nas, Polek i Polaków, ale również i na świecie, bo cały świat jest zaogniony tymi napięciami społecznymi, o których dzisiaj słyszymy nie tylko w Europie, we Francji, czy w Iranie, czy w Hiszpanii mają swoje problemy z Korsyką, tak? I Włosi mają swoje problemy, i Wielka Brytania ma swoje problemy. Dziękuję. Panie profesorze? Pani profesor tutaj poruszyła cały szereg fundamentalnie ważnych kwestii, więc żeby się teraz do nich odnieść, pewnie potrzebowałbym godziny czasu, której nie mamy. Ja tylko najpierw bardzo krótko chcę się jeszcze jakby od tego wczorajszego marszu odbić w tym sensie, że to też było wydarzenie polityczne, a my tu dyskutujemy na gruncie takim trochę, bym powiedział, bardziej czy zupełnie naukowym, prawda? I jakby nie wchodząc w ten spór polityczny o ten wczorajszy marsz, który oczywiście jest, prawda? Możemy powiedzieć, że to jakie on będzie miał znaczenie w takiej bezpośredniej, bym powiedział, perspektywie czy agendzie trochę wyborczej, to oczywiście zależy od tego, od sprawności zarówno obozu władzy, prawda, na ile on odczyta te sygnały, które wczoraj wyborcy wysłali, i też od sprawności partii opozycyjnych, na ile one złapią w swoje żagle te wczorajsze emocje. Natomiast w dłuższej perspektywie tego typu wydarzenia, tego typu marsze, jakkolwiek byśmy je oceniali politycznie, one o tyle mogą wpływać na, że tak powiem, taki bieg systemowy spraw w państwie, o ile nie tylko uczestnicy, ale też przede wszystkim widzowie, obserwatorzy, prawda? Bo to jest jak gdyby, można powiedzieć, ta kluczowa grupa, milionów Polaków, którzy obserwowali wczoraj to wydarzenie, tak jak grupa milionów Polaków, którzy na przykład obserwują Marsz Niepodległości, prawda? Kluczowe jest to, jak oni odbierają
takie wydarzenie. Jeżeli te miliony Polaków zobaczą w tym wczorajszym wydarzeniu, no jednak, ja bym powiedział, coś takiego reprezentatywnego dla większej części społeczeństwa, dla tych różnych grup, prawda, o których mówiła pani profesor, to wtedy tego typu marsze mogą rzeczywiście być nie tylko taką, bym powiedział, takim, jakby to powiedzieć, no, kwestią pewnej atmosfery, tylko to być kwestia zmiany klimatu tak naprawdę, prawda? Czyli jakby czegoś szerszego. Tyle na ten temat. Natomiast no, nie mogę się nie odnieść choć bardzo krótko do tych ważnych problemów, o których mówiła pani profesor, czyli kwestii różnorodności społecznej w Polsce, prawda, i tego, w jaki sposób ona jest wyrażana, artykułowana. To też się składa oczywiście na podmiotowość, prawda, dlatego, że no, my też właśnie swoją podmiotowość w ten sposób przeżywamy, że artykułujemy no, naszą odmienność, naszą, można powiedzieć, specyficzność, nasze interesy i wartości. I ja zgadzam się z panią profesor, że tak rozumiem też konkluzję, że system polityczny, na przykład system polityk publicznych nie oddaje, nie reprezentuje, jak to mówimy czasem w slangu naukowym, nie obsługuje tych realnych różnic społecznych w Polsce. I nawet jestem w stanie wskazać moment, w którym taka, bym powiedział, dysfunkcjonalność systemu politycznego się zaczęła. Politologowie są dość przekonani, że to jest rok 2005. Znaczy moment, w którym tak naprawdę abdykuje, odpada ze sceny politycznej lewica, prawda? I podział postkomunistyczny, który był do roku 2005, zostaje zastąpiony przez podział postsolidarnościowy, czyli podział właściwie w rodzinie postsolidarnościowej między dwiema wtedy w gruncie rzeczy prawicowymi partiami, prawda? Ten podział staje się z punktu widzenia właśnie obsługi tych różnic, o których mówiła pani profesor, coraz bardziej dysfunkcjonalny, coraz bardziej niewydajny. Z tym, że ja, mówiąc szczerze, trochę inaczej postrzegam to zróżnicowanie polskiego społeczeństwa i tę taką pluralność podmiotowości Polaków, bo to nie jest chyba tylko kwestia, czy nawet może nie przede wszystkim, moim zdaniem, kwestia tych różnych tradycji ideowych, jeszcze XIX-wiecznych tradycji ideowych, prawda, liberalizm, konserwatyzm czy myśl lewicowa, tylko do tego dochodzą dość kluczowe, bym powiedział, takie parametry socjomaterialne, czyli przede wszystkim miejsce zamieszkania. Tak? Znaczy dzisiaj tak naprawdę Polacy głównie w swoich też wyborach politycznych, ale też takich, bym powiedział, światopoglądowych, czy nawet sposobu spędzania czasu różnią się w zależności od tego, prawda, czy mieszkają w wielkim mieście, tak, w takim no, Wrocław, Warszawa, Poznań i tak dalej, czy mieszkają w byłych miastach wojewódzkich, czy wreszcie mieszkają w miastach poniżej 50 000 mieszkańców. To jest bardzo istotny czynnik determinujący różnice społeczne. I kwestia wieku. Znaczy, coraz bardziej jako społeczeństwo, tak powiem, zaczynamy się dzielić na te osoby właśnie starsze, których jest coraz więcej, dla których wartością jest przede wszystkim bezpieczeństwo, trwałość, stabilność. No i coraz mniej, ale coraz chyba bardziej sfrustrowanych młodych ludzi, których naturalna kreatywność, wolność nie jest reprezentowana, prawda? I myślę, że system polityczny tego wszystkiego no niestety nie wyraża, nie oddaje, a w każdym razie nie wyraża w taki sposób właściwy i też funkcjonalny. Kończę już. Nawet jeżeli partie polityczne biorą na swoje sztandary teoretycznie interesy mniejszych miejscowości czy mniejszych miast, prawda, to często to się sprowadza tylko do transferów finansowych, a nie na przykład polityk publicznych, skutecznych polityk publicznych, które by w tych mniejszych miejscowościach na przykład przywracały komunikację, prawda? To doskonale wiemy. Więc w tym sensie rzeczywiście no, nie jest wesoło i dla przyszłych polityków są oczywiście różne wyzwania. Bardzo dziękuję. Pani profesor, jaki mieszkaniec z polskich miast, zarówno tych dużych, jak i tych średnich, ale też może bardziej uczestnik polskiej jakby wspólnoty politycznej ma doświadczenia z podejmowania prób zmiany swojego otoczenia społecznego czy też politycznego? No bo często jednak można usłyszeć pewne narzekania, że to sprawstwo jest na bardzo niskim poziomie i że ta bierność polityczna to nie jest jakaś taka cecha charakteru Polaka, tylko wynika po prostu z tego, że próg wejścia jest bardzo wysoki, a ci, którzy próbują, często albo bardzo mocno się na tym parzą, albo no, są też od razu stawiani jako taki cel ataku przez tych, którzy już w tej, może nie debacie publicznej, ale w tym jakby w instrumentach polityki są bardzo silnie zakorzenieni. I właśnie chciałem zapytać, jakie są te doświadczenia i w jaki sposób to zmieniać, tak? I czy referenda, o których Państwo również piszecie w książce Umówmy się na Polskę,
to jest rzeczywiście sposób, który rozwiąże te problemy. No właśnie, bo chciałam tu troszkę się odwołać też do mojego doświadczenia eksperckiego z zarządzania i trend personalizacji, również naszego doświadczenia codziennego, trend personalizacji produktów i usług jest już taką naszą codziennością, a po okresie pandemii to mogłabym powiedzieć, że jest jakby naszą drugą skórą. To w galeriach nie ma już tyle osób, ile siedzi w internecie i robi zakupy. Przyzwyczailiśmy się do tego też, że te zakupy to nie jest tak, że wszyscy lubimy to samo. I nawet idąc dzisiaj do Caffè Nero czy innej kawiarni, kiedy zamawiamy kawę, to serwuje nam się mleko tłuste, odtłuszczone, ale też i sojowe, i mleko owsiane, i mleko kokosowe. I zaakceptowaliśmy to, że pan profesor ma inne oczekiwania co do kawy z mlekiem i ja mam inne oczekiwania co do kawy z mlekiem. Tylko jakoś ciągle nie możemy przenieść. Mam takie poczucie, jakby sfera publiczna trochę nie nadążała za tymi megatrendami. Nie nadążała w tym sensie, że ta sprawność działania sfery publicznej, dóbr publicznych, tworzenia i redystrybucji dóbr publicznych jakby wcale pod ten trend się jakoś nie podpisywała. A jednak dlatego w naszej propozycji dostaliśmy sporo krytyki co do tego, że chcielibyśmy jakby zamknąć ludzi w województwach, ale tu nie chodzi o to, żeby zamknąć ludzi w województwach. Chodzi o to, żeby ludzie mogli poczuć, że są we wspólnocie. Bo jak ludzie są we wspólnocie, to wówczas mają poczucie sprawstwa. Czyli mówimy o tym norwidowskim podejściu, że że Polacy to wcale nie społeczeństwo. Pomóżmy Polakom, wzmocnijmy Polakom wspólnotę, o której Jan Paweł II pisał, w osobie i czynie pisał o dwóch wspólnotach. Mówił o wspólnocie my i o wspólnocie ja-ty. Sztandar narodowy to jest ta wspólnota my i my w niej jesteśmy wspaniali. I to jest nasza cecha narodowa i żaden Brytyjczyk, nie wyobrażam sobie Brytyjczyków, tak, stających w takim sztandarze jak Polacy. I z drugiej strony ta wspólnota my, ja-ty to jest ta wspólnota sąsiedzka. I wydaje się, że te relacje poziome, relacje wynikające z dialogu, i tu wracam właśnie do dialogu, że we wspólnocie ciągle się dyskutuje. Czym jest dyskusja? Dyskusja jest bitwą na rację. Trzeba najpierw je mieć, trzeba je dobrze udokumentować, a następnie bijemy się na rację. Więc celem dyskusji jest albo wygrana, albo przegrana. W dialogu jest inaczej. W dialogu chodzi o to, żeby nie rezygnować z własnej tożsamości. W dialogu chodzi o to, żeby z odwagą przyjąć różnice. W dialogu wreszcie chodzi o to, żeby poznać tą racjonalność, tą tradycję. Ja je tak, oczywiście ma pan profesor rację, że ja je tak nazwałam ostro i modelowo, ale one po prostu pojawiają się w dyskusji społecznej, więc do niej się odnosimy. Ale na koniec dnia żadna z tych postaw nie jest postawą taką modelową, bo i jest konserwatywny liberał, i jest konserwatywny lewak, i w drugą stronę. Więc jakby ta różnorodność, ma pan profesor rację, jest ogromna. Ale właśnie to jeszcze bardziej komplikuje, jak nałożymy na to personalizację, tak, to jeszcze bardziej komplikuje nam to, nawet nie komplikuje, no po prostu stawia wyzwanie. I to wyzwanie jest dzisiaj megatrendem. Jedyną szansą na to wyzwanie jest zdolność, co biznesy łatwo też pokazują, to jest zdolność do uczenia się. Dzisiaj czyli każda organizacja wbudowywuje takie mechanizmy, które pomagają się nie tylko osobom uczyć, bo nie chodzi dzisiaj o to, żeby uczyły się osoby, żeby lepiej wykonywać zadania im powierzone. Dzisiaj chodzi o to, żeby budować coś, co nazywamy w naukach o zarządzaniu learning communities, żeby budować
takie wspólnoty, które się uczą. I nasza propozycja właśnie pokazująca to usamorządowienie, czyli jakby dokończenie tej reformy samorządowej profesora Regulskiego i później profesora Kuleszy, która miałaby doprowadzić do tego poczucia, że to jest moje miejsce. Tak jak pan Jakub, zaczynając dyskusję, zapytał, czy Polacy, czy w miastach możemy się poczuć gospodarzami. I nie tylko w miastach. Chodzi o to, żebyśmy się poczuli gospodarzami w województwach. A żeby być gospodarzami w województwach, to również prezydent miasta musi zadbać o to, żeby mieć relacje z pozostałymi członkami tego województwa, czyli z burmistrzami i z wójtami. Czyli wprowadziliśmy w naszej propozycji taką ideę sejmiku i senatu wojewódzkiego. W senacie zasiadaliby wszyscy prezydenci, wójtowie i burmistrzowie i ich głos miałby znaczenie w podejmowaniu decyzji, projektach, które są proponowane przez Sejmik, gdzie oczywiście w Sejmik jest zawsze, w cudzysłowie powiedzmy, partyjny, tak? I tam jest inne napięcie dyskusji. Więc ta propozycja ma po prostu pociągnąć tą kluczową jednostką, jaką jest gmina, tak? I do tego byśmy uaktywniając naszych obywateli, mogli mówić o tworzeniu wspólnoty ja-ty. To jest, bo dla mnie województwo to jest właśnie ta wspólnota ja-ty. A to, że ona jest różna od wspólnoty w województwie lubelskim, podlaskim i zachodniopomorskim, to właśnie na korzyść tej wymiany wprowadzamy kolegium województw, czyli taką instytucję, która koordynuje i wymienia doświadczenia pomiędzy różnymi województwami. Tak? Jakby nie przynosimy tu nic nowego, co nie byłoby już znane w sferze kreowania dóbr prywatnych. Tak? Mówimy tutaj o całym biznesie. Natomiast wydaje się, że ciągle śpi, że sfera publiczna jeszcze śpi i ta sprawność tych struktur demokratycznych, ona jest jakby wymuszana przez społeczeństwo, przez zmiany, które zachodzą w społeczeństwie. Więc dla mnie to jest tylko kwestia czasu, kiedy nastąpi również innowacja, kiedy nastąpią te innowacje, jeśli chodzi o struktury demokratyczne. Panie profesorze, zanim panu pozwolę się odnieść, to chciałbym też dopytać o jedną rzecz, bo ja mam pewne wątpliwości, czy w tej właśnie sferze ja-ty jest możliwe, żeby to porozumienie nie zamieniło się w plebiscyt, bo gdy sobie tak pomyślę o budżetach obywatelskich, oczywiście nie chciałbym rozmawiać, co zostało źle zrobione, co zostało dobrze zrobione, ale jest to idea, która w polskich miastach, samorządach funkcjonuje od lat kilku, nawet może w niektórych kilkunastu. Idea takiej właśnie, wydaje mi się, modelowo, jak to wyglądało w Ameryce Południowej, to właśnie miało być takie porozumienie, dialog, wspólne uzgadnianie tych najmniejszych sfer życia, które się dzieje wokół nas. W Polsce to się przerodziło w plebiscyt, w wyścigi szkół o to, która zbierze więcej podpisów rodziców, wyścigi radnych dzielnicowych, nie tylko miejskich, o to, które projekty będą lepsze. No i mam pewną obawę, że referenda też mogą się, i nie tylko referenda, ale też inne takie narzędzia, nawet na tej niższym poziomie, bez takiego wsparcia mediów ogólnopolskich, bez takiego ciśnienia, czy też można powiedzieć gorącej dyskusji jakby podżeganej przez publicystów, przez tych, którzy żyją z tego, że są emocje, to mam obawy, że i w tych innych narzędziach tak może to wyglądać, że nawet jak zejdziemy na niższy poziom, to i również te narzędzia będą bardzo ryzykowne. I tutaj chciałbym pana profesora zapytać, czy rzeczywiście te moje obawy mogą się urzeczywistnić? Po kolei. Politolog ma tu do powiedzenia 2 albo 3 rzeczy, ale zacznę od tego Norwida, bo pani profesor i bardzo słusznie zresztą cytuje Norwida. Ja też Norwida kocham, ale muszę powiedzieć, że ja trochę inaczej rozumiem, czy też czytam tę jego XIX-wieczną, bo to jest ważne, prawda, konstatację. Znaczy, myślę, że jednak nie ma chyba dzisiaj na szczęście takiego ostrego, ja bym powiedział, podziału, polaryzacji między tym, w jakim sensie jesteśmy narodem i w jakim sensie stajemy się społeczeństwem, tak? I to na szczęście jest zapisane w Konstytucji. Pamiętamy, w preambule Konstytucji, prawda, jest taka mądra fraza: my, naród, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. I to była wtedy być może pewna deklaracja, ale ja mam wrażenie, że to jest już rzeczywistość. Znaczy, że
my stajemy się coraz bardziej nowoczesnym narodem w takim, powiedziałby politolog, znaczeniu też coraz bardziej politycznym, a nie tylko etnicznym. I w tym sensie to napięcie, o którym pisał Norwid, to jest być może pewna przestroga, którą musimy nosić z tyłu głowy, a niekoniecznie opis rzeczywistości. Mam wrażenie, że dzisiaj nie ma takiej kluczowej różnicy między naszą tożsamością taką narodową, a społeczną. Ale to jest, tak tylko bym powiedział, trochę tonem komentarza. Natomiast jeśli chodzi, może zacznijmy od tego dialogu, o którym tutaj Państwo mówią i Państwo pytacie. Oczywiście dialog jest taką, bym powiedział, wzorową, tworzącą relację, rozwijającą właśnie, można powiedzieć, relacją, ale w kontaktach osobowych, tak? Znaczy w kontaktach między osobami. Natomiast no, w życiu społecznym, a zwłaszcza w życiu politycznym, ja jednak stoję na takim przekonaniu, że dialog oczywiście w sprawach zasadniczych jest sprawą istotną, ale tak na co dzień to jednak w modelu demokracji dominuje, bym powiedział, no, kwestia pewnego rodzaju rywalizacji, prawda? I kwestia pewnego rodzaju sporu, czy nawet powiedzmy to wprost konfliktu politycznego. I że to jest w gruncie rzeczy pewien, ja bym powiedział, żywioł demokracji, a może nawet powiedzmy pewna wartość demokracji, to znaczy ta rywalizacja, prawda? Bo przez rywalizację tak naprawdę politycy mogą komunikować się nie z Kowalskim, Malinowskim czy Wiśniewską, prawda? Tylko mogą komunikować się z milionami wyborców, których uwagę chcą przyciągnąć. Więc jeśli Państwo pytacie politologa, to on powie, że dziś potrzebujemy, poza oczywiście dialogiem, przede wszystkim bardziej racjonalnego, bardziej funkcjonalnego, bardziej obsługującego takie realne potrzeby społeczne sporu politycznego, prawda? A nie jakiejś formy szukania, no właśnie w formie dialogu jakiejś tylko zgody, nie? Jeszcze jedna rzecz, o którą Pan na początku zapytał, to jest kwestia tej otwartości systemu politycznego. Tak? Czy system polityczny jest otwarty na potrzeby, na preferencje, prawda, na aspiracje obywateli? Znaczy chcę powiedzieć, że ta otwartość jest też wartością taką względną, tak? Czy że taka, bym powiedział, zbyt daleko posunięta otwartość systemu politycznego może doprowadzić do chaosu. Przypomnę Państwu, mieliśmy takie wybory w roku 1991, prawda, w którym nie było progu wyborczego, czyli można powiedzieć, system polityczny był maksymalnie otwarty, prawie każdy, prawda, mógł kandydować i bardzo, bardzo wielu, prawda, dostało się do Sejmu, tylko mieliśmy wtedy taką sytuację, podaję cyfry z głowy, że mieliśmy chyba wtedy w Sejmie 28 czy 29 klubów parlamentarnych, z czego kilka czy kilkanaście jednoosobowych, prawda? I mieliśmy poza takimi partiami politycznymi właśnie konserwatywnymi, czy lewicowymi, czy liberalnymi, na przykład takie partie jak Polska Partia Przyjaciół Piwa, prawda? Która potem jeszcze się rozpadła na duże piwo i małe piwo. My to dzisiaj wspominamy naszym studentom jako pewnego rodzaju taką ciekawostkę, może rodzaj takiego humoru, prawda? Ale to jest przykład tego, że system polityczny jednak jakoś nieograniczony, system polityczny, który nie stawia pewnych wymagań, który nie dokonuje pewnej selekcji różnych politycznych ofert, prawda, no staje się dysfunkcjonalny. Więc na pewno potrzebujemy jakichś ram, które ograniczają, można by powiedzieć, w jakiś sposób dostęp do władzy, które wymuszają pewnego rodzaju jakość polityczną, tak, żeby można było po tą władzę sięgnąć. I ostatnia sprawa, ja myślę, że jakoś też z tym związana trochę, mianowicie myślę w Polsce, i to też się wiąże z podmiotowością i sprawczością, w ostatnim czasie bardzo mocno narzekamy nie tylko na jakość partii politycznych, ale w ogóle myślę, że jest takie poczucie w części przynajmniej społeczeństwa tego aktywnego społecznie, że w ogóle instytucja partii politycznej jako formy reprezentacji obywateli, ich podmiotowości, ich sprawczości, że się przeżyła, tak? Że partie właściwie popadają w taką wewnętrzną, własną trochę grę, w której właściwie nie do końca wiadomo o co chodzi, a tak naprawdę wiadomo, że chodzi tylko o to, żeby te elity między sobą się wymieniały, prawda, władzą i że te partie się alienują, wyobcowują i już nikogo nie reprezentują. Otóż
Ja powiem szczerze, jestem dość sceptyczny wobec takiej krytyki partii politycznych. Jestem gotów właśnie dyskutować o tym, czy obecny de facto dwubiegunowy podział polityczny jest rzeczywiście, znaczy dwupartyjny de facto, prawda? Bo mam dwie największe partie w gruncie rzeczy. Te pozostałe muszą się przebijać. Czy to jest funkcjonalne? Mnie się wydaje, że nie. Ale jednocześnie uważam, że w masowym społeczeństwie demokratycznym, liczącym kilkanaście, kilkadziesiąt milionów, w polskim przypadku 30 milionów wyborców, prawda? W takim społeczeństwie potrzebujemy bezwzględnie instytucji politycznych, jakim są partie polityczne i że ruchy obywatelskie, ruchy społeczne, prawda, które mają bardzo ważne funkcji reprezentatywnych i też takiej funkcji dającej sprawczość polityczną nie zrealizują. Bardzo dziękuję. Przeszedłbym do kolejnego wątku, bo domyślnie zawsze, gdy rozmawiamy o sprawczości politycznej, no to wybija się z tego taka teza, że lepiej, żeby im więcej obywateli jest aktywnych, podmiotowych politycznie, tym lepiej dla kraju, dla jakości instytucji, również dla systemu politycznego. Ale chciałbym zapytać, czy na pewno za wszelką cenę powinniśmy robić wszystko, żeby jak największa liczba obywateli była aktywna, czy sprawcza, można powiedzieć, tak? Bo zastanawiam się, jakie korzyści pewnie łatwo wskazać, ale jakie są związane też z tym zagrożenia, że uda się nam osiągnąć tego świętego grala i jednak zdecydowana większość obywateli będzie sprawcza, będzie czuła tą sprawczość, będzie aktywna politycznie na poziomie być może tylko lokalnym, ale również ogólnopolskim. Pani profesor. Ja myślę, że ważna konstatacja jest taka, że ludzie chcą w większym stopniu współdecydować. Nie bez kozery wiek XX to jest wiek edukacji. Jeśli wiemy więcej, umiemy więcej, to w sposób automatyczny chcemy decydować. Dlaczego chcemy decydować? Bo jest to kluczowe narzędzie do tego, żeby być sprawczym. Żeby być sprawczym, dzisiaj już nie chodzi tylko w demokracji o ilość, czyli takie głosowanie, które przynosi mi większość, ale krytycy demokracji mówią, że w tej demokracji chodzi o to, żeby podnieść jakość tego wyboru. Więc ta jakość tego wyboru, pytanie, czy tylko politycy i partie polityczne są w stanie tą jakość zagwarantować, czy jednak ta kontrola obywatelska nie jest w stanie podkręcić właśnie jakość tej oferty politycznej, którą partie polityczne składają. I jest taka politolog Brigitte Geisel z Frankfurtu i ona bada właśnie demokratyczne innowacje. I bardzo ciekawą formułą, zresztą już zastosowaną też w Irlandii, są tak zwane rady obywatelskie, które mają przygotowywać właśnie tą jakość debaty, dialogu publicznego w sensie obywatelskiego. I w naszej propozycji propozycja nie jest zamknięta, to jest tylko tak jak w każdym startupie pierwszy draft, który podlega eksperckiej analizie i tutaj pan profesor też bardzo dziękuję za pewne cenne uwagi i na pewno te argumenty przemyślimy i przeanalizujemy i włączymy do rozwijania tej propozycji. Natomiast moim zdaniem chciałabym, żeby tak jak moim zadaniem jest mój dom, moja praca, to tak samo sfera publiczna. Dzisiaj już dzięki technologii mamy możliwość podejmowania decyzji, moglibyśmy mieć możliwość uczestniczenia w sesjach sejmiku, w sesjach Senatu, moglibyśmy mieć możliwość podejmowania decyzji tak szybko, jak korzystamy z oferty e-commerce'owej, nabywając dobra prywatne dla nas. Więc wydaje się, że te dobra również dzięki edukacji, tak jak powiedziałam, dzięki edukacji i ciągłej edukacji, bo dobra publiczne są dużo trudniejsze niż dobra prywatne, jesteśmy w stanie mówić o sytuacji, w której polityka będzie naszą codziennością.
Więc jakby ten projekt, o którym mówimy i trendy, megatrendy, które w społeczeństwie zachodzą, zmierzają do tego, że partie nie będą miały takiego monopolu, ale bez partii jakby nie ma możliwości funkcjonowania na dzień dzisiejszy struktur demokratycznych. Tak? Nie jesteśmy jakby samoorganizującymi się wspólnotami obywateli. Nie? Dziękuję, panie profesorze. Krótko, znowu cały szereg bardzo ciekawych wątków, odniosę się tylko do dwóch. Znaczy najpierw to jest to pytanie o partycypację, tak? Mówiąc krótko, to w jakim stopniu społeczeństwo ilościowo jest zaangażowane w proces polityczny, na przykład w proces wyborczy. Możemy tu znowu zacząć od pewnego paradoksu. Tak jak powiedziałem, taka fundamentalna zmiana dla polskiego systemu politycznego dokonała się w roku 2005 i wtedy też mieliśmy, o ile pamiętam, najniższą frekwencję wyborczą. To było chyba tam 40,1 chyba procent, czyli można powiedzieć, że przy najmniejszej frekwencji dokonaliśmy najbardziej poważnych decyzji politycznych, prawda? A może było odwrotnie, właśnie może to, że wyborcy lewicy wtedy nie poszli głosować, sprawiło, prawda, że ta scena polityczna przesunęła się w prawą stronę, co pokazywałoby, prawda, że ta liczba głosujących być może nie jest rozstrzygająca. Jesteśmy w centrum Jana Pawła II, więc ja z jednej strony oczywiście pamiętam, że w Centesimus Annus papież Jan Paweł II pisał, prawda, że kwestia partycypacji, czyli uczestnictwa, to jest jeden z takich najważniejszych argumentów za demokracją, prawda, że demokracja jest dzisiaj, no jakby to powiedzieć, wydaje się być takim rozwiązaniem optymalnym, dlatego, że umożliwia, prawda, ludziom udział w procesie politycznym. Ale z drugiej strony, prawda, w tradycji nauki społecznej Kościoła powtarzamy za świętym Tomaszem, że polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne, prawda? I teraz jest pytanie, czy łatwiej jest uzyskać tę roztropność w sytuacji, w której musimy zmobilizować bardzo wielu, na przykład za sprawą emocji, prawda? Czy lepiej tę racjonalność, roztropność uzyskać wtedy, kiedy być może idzie mniej osób do głosowania, ale one są bardziej jakby przekonane, mniej emocjonalnie działają, prawda? To jest pytanie otwarte i tu myślę, że na to pytanie odpowiedzi nie sformułujemy. Natomiast wszystko jakby też zależy od tego, co jest dla nas, i tu trochę przechodzę do kwestii jakości, o której mówiła pani profesor, tak? Czy jakość dla nas ma taki wymiar bardziej podmiotowy, subiektywny, związany właśnie z pewnym samopoczuciem obywateli, prawda, że czują się reprezentowani, czy jednak jakość mierzymy kwestią pewnej sprawności systemu politycznego do reagowania na różne wyzwania, prawda, czy na przykład na realizowania dobra wspólnego, tak? No, popatrzmy na ostatnie 3-4 lata. Z jakimi fundamentalnymi problemami musiały się zmierzyć systemy polityczne, nie tylko Polski, ale właściwie całego świata, prawda? COVID, nie? Wojna w Ukrainie. Inflacja, prawda? Do tego możemy dodać jeszcze kwestie klimatyczne i to są takie, bym powiedział, fundamentalne wyzwania, prawda? I wydaje się, że jakość systemu politycznego wobec tego typu wyzwań no, też chyba należy mierzyć tym, na ile te systemy polityczne są w stanie nas przez te kataklizmy przeprowadzić, prawda? I tutaj jednak upierałbym się przy tym, że to partie polityczne z różnych powodów, także dlatego, że można powiedzieć, partie polityczne mają obowiązek gromadzić know-how, prawda, takie bym powiedział specjalistyczne, polityczne. Partie polityczne mają obowiązek kształcić elity polityczne. Partie polityczne są taką, można powiedzieć, szkołą wewnętrznej gry, walki politycznej, która potem jest na scenie politycznej, prawda? Tego wszystkiego ruchy obywatelskie nie uczą i dobrze, że nie uczą, prawda? Jak toczyć taką dość bezwzględną grę o władzę, która jest po prostu no, w demokracji czymś nieuchronnym. Więc znaczy z tego punktu widzenia ja jednak jako politolog będę obstawał przy rozwiązaniu, jakim są właśnie partie polityczne. Z drugiej strony mam takie, dopytam się, bo zbliżamy się do końca rozmowy. Ruchy obywatelskie powiedzą w kontrze, że ale przecież partie robią wszystko, żeby nam odebrać tą podmiotowość. No i tutaj takim przykładem z ostatnich miesięcy mogą być chyba te referenda lokalne i zmiany progów, szczególnie przy referendach odwoławczych, które tak wielu rozemocjonowały.
Tak, tylko żeby doprecyzować, ja też, można powiedzieć, bardzo szanuję, bardzo afirmuję ruchy obywatelskie, tylko że pamiętajmy, że ta przestrzeń polityki ma różne wymiary, prawda? Bo są polityki publiczne i tutaj rzeczywiście ruchy obywatelskie mają rolę nie do przecenienia, prawda? Ale to, co jest polityką, to jest także tworzenie ustroju politycznego, prawda? I tutaj jest potrzebne pewne doświadczenie i to, co jest polityką, to jest wreszcie władza, to jest wreszcie gra o władzę, to jest wreszcie gra o tron albo wkoło tronu, prawda? To w języku angielskim dobrze jest to dane, bo tam polskie polityka tłumaczy się jako politics i policy, prawda? I myślę, że nie chcielibyśmy, żeby teraz ruchy obywatelskie stawały się takim typowym aktorem politycznym, który toczy taką twardą, dosyć bezwzględną grę o władzę, prawda? Który siada do tego stolika, prawda? Przy którym politycy ciągle grają o władzę. I tutaj ja uciekałem od polskiej polityki, ale tylko jeden taki przykład. Na tym chyba też trochę polega wyzwanie Szymona Hołowni, prawda? Że on właściwie szedł do polityki z takim sztandarem trochę polityki obywatelskiej, takiego ruchu społecznego, prawda, czy obywatelskiego. No i wtedy, kiedy zaczął się zbliżać do tej realnej polityki, do tej twardej polityki, do tego właśnie stolika, gdzie się toczy o walkę o władzę polityczną, to ten jego, ja bym powiedział, autorytet społeczny, widać, że on tutaj nie zawsze wystarczy, prawda? Że to nie zawsze jest kapitał stricte polityczny. Innymi słowy, nie bałbym się tradycyjnej polityki. Bardzo dziękuję w takim razie. Chyba, że pani profesor Koniecznie. To jedno zdanie, bo nieuchronnie czas nam się kończy. Panie profesorze, myślę, że państwo to są 3 aspekty. To jest rząd, samorząd i obywatel. I jednak miejsce tych 3 podmiotów powinno się znaleźć w całym systemie politycznym i w demokracji. I na koniec może tylko dodam takie słowa, które mnie zawsze poruszają. Powiedział jeden z prezesów Nokii, Risto Silazma, że wielu uważa, że zmiany nigdy nie zachodziły tak szybko jak dziś. To prawda, ale zmiany już nigdy nie będą tak powolne jak dziś. Dzisiejszy dzień to najwolniejszy dzień z reszty twojego życia. I to jest właśnie fakt, przed którym stoimy, że trendy są oczywiste. Jakby nie da się powrócić do 89, do tych pierwszych wyborów. Jakby jesteśmy 30 lat po doświadczeniach samorządności, również 30 lat po doświadczeniach właśnie takiej podmiotowości i sprawczości obywatelskiej. Ona nie jest idealna, ja się zgadzam, ale dlatego, że kontekst, w którym aktualnie funkcjonujemy, nie pozwala nam wydobyć siłę, która jest komplementarna, bo ciągle jesteśmy jednak w opozycji, ciągle mamy tę konkurencję, rząd, samorząd, obywatel. Choć natura człowieka ze wszystkimi jej, tak powiem, blaskami i cieniami się nie zmienia i w tym sensie wydaje mi się, że jednak jest pewne kontinuum, niezależnie od tych zmian, o których mówi pani profesor. Bardzo państwu dziękuję. Pani profesor Sylwia Sysko-Romańczuk z Politechniki Warszawskiej oraz Dziękuję pan profesor bardzo. Sławomir Sowiński Dziękuję z bardzo. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie byli moimi dzisiejszymi rozmówcami. Była to kolejna debata w ramach projektu Centrum Myśli Jana Pawła II Miasto Dialogu. Serdecznie państwa zachęcam do tego, żeby zapoznać się z wszystkimi pozostałymi debatami, które są na koncie Centrum Myśli Jana Pawła II na YouTubie. No i oczywiście zachęcam do śledzenia profili, bo będą się pojawiać również kolejne debaty. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dzięki.